Witam Was serdecznie na kanale Projekt na Piątkę, w którym remontuję tą oto moją przyczepkę, niewiadówkę. Przyczepka jest jeszcze pod pokrowcem, ale za chwilkę to się zmieni, ponieważ po ostatnim odcinku zdarzyła się rzecz dla mnie niesamowita. Przyczepa na najbliższe kilka dni zmienia miejscówkę, wyjeżdża tutaj z parkingu. Ponieważ troszeczkę goni mnie czas, to wszystko opowiem Wam już, jak będziemy na miejscu. Natomiast ja muszę przygotować przyczepę, żeby można było nią w ogóle wyjechać na drogę. Wprawdzie to nie będzie długa podróż, no ale mimo wszystko muszę zamontować do niej jakieś sensowne koła oraz tymczasowe oświetlenie, żeby móc bezpiecznie poruszać się po drodze. Ok, koła mam zmienione, światła są zamontowane, wiązka jest tutaj przyciągnięta, także muszę jeszcze tutaj sobie zrobić mały porządek w przyczepie, zostawić rzeczy, których nie potrzebuję, a wrzucić te, które będą mi potrzebne. Odpinam przyczepę i jedziemy. I dojechałem, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, może niektórzy z Was poznają to miejsce. Jest to, ja się śmieję, kwatera główna reaktywacji niewiadówek na Dolnym Śląsku, czyli nowa hala remontowa należąca do Bartka z BZQ Camp. Bartek dzięki swojej uprzejmości zgodził się, żebym mógł tutaj kilka dni tą przyczepę zaparkować i sobie podziałać w temacie malowania, także dziękuję Ci, Bartku, serdecznie za Twoją uprzejmość. To naprawdę bardzo ułatwia mi w tym momencie postęp prac przy przyczepce i daję nadzieję, że w miarę szybko uda mi się ukończyć ten mój projekt i będę mógł w końcu gdzieś tą przyczepką pojechać. Także jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, naprawdę to bardzo wiele dla mnie znaczy, bo nie spodziewałem się, że uda się jeszcze w tym roku ogarnąć ten temat malowania. Oczywiście ja mam pomysł na ten projekt tej przyczepki, żeby zrobić go samodzielnie, dlatego nie zlecam tego nikomu. Chcę wszystko od A do Z zrobić sam. Natomiast jeśli ktoś z Was ma taką czy jakąkolwiek inną przyczepkę, bądź chyba kampery Bartek też robi, i macie tam jakieś drobniejsze albo większe prace remontowe, jakieś modernizacje czy naprawy do zrobienia, to oczywiście bardzo serdecznie polecam firmę Bartka. Bartek zajmuje się tym już od wielu lat, ma bardzo duże doświadczenie i naprawdę super te tematy ogarnia, także polecam serdecznie. Bartek też prowadzi swój kanał na YouTubie, w którym pokazuje te swoje realizacje. Próbuję tutaj gdzieś na karcie podać Wam link do kanału Bartka. Czasami ja załączam tą kartę, ale ona z jakiegoś powodu na YouTubie się nie wyświetla, także będzie również też w pierwszej linii opisu link. Także jeśli będziecie zainteresowani, to naprawdę serdecznie zachęcam. Ok, a skoro już przyczepka jest na swoim miejscu, to ja w tym momencie przebieram się w robocze ciuchy i zabieram się za zabezpieczenie wszystkich otworów oraz ściągnięcie wszystkich elementów z karoserii przyczepki. Pozostała mi do zmatowienia jeszcze tamta strona od strony drzwi i przód i dach oczywiście, no i wtedy będę mógł zabrać się już za malowanie.
Warunki super, więc robota idzie. Udało mi się zdemontować tamto okno wraz z uszczelką. Tutaj oczywiście będzie walka jeszcze z usunięciem tego kleju od taśm, to zawsze jest masakra. Zdemontowałem już światła, tam zdemontowałem przyłącze do prądu. Tutaj również zdemontowałem okno i udało mi się na szczęście wykręcić większość śrub trzymających tutaj tą ramkę od drzwi. Kilka z nich zostało i nie da się ich odkręcić, są po prostu skorodowane, więc będę musiał je odwiercić. No i pozostanie mi jeszcze na górze okno do zdemontowania i w zasadzie temat demontażu będę miał w tym momencie już załatwiony. Także fajnie, cieszę się z tego, co udało mi się do tej pory zrobić. Zobaczymy, jak to będzie szło dalej. Chwilami może być trochę głośno, bo tam chłopaki sobie pracują i trochę tutaj się dzieje na tej hali, no ale nic mi to nie przeszkadza, ja sobie działam dalej. Tak jak widzieliście, mam zabezpieczone już wszystkie okna. Pozostały mi tutaj drzwi. Udało mi się odkręcić większość z tych śrub, ale niektóre są niestety skorodowane na tyle, że nie da się ich odkręcić, więc będę musiał je porozwiercać. Zależy mi na tym, żeby ta ramka od drzwi została wykorzystana ponownie i żeby jej nie poniszczyć, więc najpierw zapunktuję sobie takim małym wiertełkiem śrubki, a później większym odwiercełem. Także zabieram się do pracy. Pokażę Wam może z bliska tutaj, o co mi chodzi z tym napunktowaniem. Zobaczcie, jak na przykład tutaj jest ta śrubka, która jest bardzo mocno skorodowana. W momencie, gdybym od razu chciał wiercić takim dużym wiertłem, to mogłoby ono mi się zsunąć i gdzieś tutaj pokaleczyć ten aluminiowy profil. A tak jak sobie najpierw nawierciłem tutaj taki punkcik małym wiertełkiem, no to w tym momencie mogę włożyć większe wiertło w to miejsce. Ono mi wtedy już nie zejdzie gdzieś na bok i będę mógł sprawnie odwiercić taki łepek. Ciepło się tutaj zrobiło. Ok, ja sobie troszeczkę przestawiłem przyczepę, żeby mieć tutaj troszeczkę więcej miejsca i też, żeby tutaj z lamp światło mi lepiej padało. Odkręciłem wszystkie te kikuty, wykręciłem je z przyczepy z tej ramki. Kilka z nich mi zostało, one są tak skorodowane, że po prostu się kruszą, więc myślę, że będzie trzeba po prostu je zeszlifować i tak one zostaną, już nic z tym więcej chyba nie da się zrobić. Myślę, że teraz wezmę się za matowienie tej strony przyczepy i przodu. Plan mam taki, żeby na razie nie zaklejać otworu wejściowego folią, żeby mieć łatwy dostęp do środka. Natomiast, żeby mi się środek nie zapylił, to tylko włożę te drzwi. Myślę, że to będzie wystarczające, żeby ten pył do środka się nie dostawał. Dojadę sobie szlifierką tyle, ile będę w stanie do tej ramki od drzwi, a później ściągnę te drzwi i pewnie zakleję je folią i już dojadę tutaj tą końcóweczkę. Także zabieram się do pracy. Nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by.
Myślę, że to był dosyć długi timelapse, a jeszcze nie skończyłem. No nie da się ukryć, tutaj z przeszlifowaniem całej tej przyczepy jest trochę zabawy, mimo tego, że mam tutaj dzięki Bartkowi dostęp do naprawdę fajnego sprzętu, fajnej szlifierki z odciągiem, więc się nie pyli i naprawdę sprawnie to idzie, no to jednak jest tutaj dużo z tym pracy. Przeszlifowałem wszystkie takie większe obszary, do których mogłem bez problemu dotrzeć szlifierką. Pozostały mi tutaj właśnie takie przetłoczenia i te miejsca pomiędzy przetłoczeniami, bo tutaj to jest za wąskie i szlifierką nie wjadę, więc to będę musiał pewnie zrobić ręcznie. Ale w zasadzie całą tą stronę i przód i tamtą stronę również mam już zmatowione. Pozostaje jeszcze dach. No i tutaj kawałeczek drzwi też sobie zmatowiłem. Tak jak mówię, te większe obszary. Może za chwilkę Wam z bliska pokażę, jak ogromna różnica jest po przeszlifowaniu tego laminatu. Tutaj właśnie przy tych elementach aluminiowych zostawiłem specjalnie taki fragment, żeby Wam to pokazać. Powiem szczerze, że naprawdę ona zaczyna się robić śnieżno-biała i naprawdę zaczyna wyglądać niemalże jak nowa. Ja oczywiście będę ją malował, bo chcę ją mieć w innym kolorze, ale gdyby ktoś myślał o białej, to naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Do tego wszystkie takie kropeczki, jakieś ryski udaje się ściągnąć, także naprawdę efekt jest bardzo fajny. Pokażę Wam z bliska. Wierzcie mi na słowo, że na żywo ta różnica jest jeszcze większa, ale myślę, że na kamerze też widać, jak duża jest różnica pomiędzy obszarem właśnie przeszlifowanym, a tym nieszlifowanym. Mimo tego, że on był kilkukrotnie wcześniej myty, no to naprawdę jest duża różnica. Tutaj przy zamku dobrze widać, to zobaczcie, jaka jest różnica w bieli pomiędzy tymi miejscami, gdzie było szlifowane, a gdzie nie było szlifowane. Pokażę Wam jeszcze tutaj na przykładzie dachu, bo tutaj świetnie to widać. Zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy laminatem, który został już przeszlifowany, a tym, który jeszcze szlifowany nie był. No mega różnica. Tutaj normalnie w tych miejscach, gdzie już jest przeszlifowany, jest mega gładziutki, biały, no naprawdę wygląda super, niemalże jak nowy. A przyczepa ma blisko 40 lat. Wczoraj zrobiło się już późno, więc dzisiaj kolejny dzień działam sobie tutaj na hali u Bartka. Wczoraj udało mi się przeszlifować w zasadzie całą szczepkę, jeśli chodzi o ściany, wszystkie miejsca, do których byłem w stanie dojechać szlifierką. Pozostały mi tutaj takie przetłoczenia i te węższe elementy, do których szlifierką nie mogłem się dostać. I udało mi się przeszlifować tak mniej więcej 1/3 dachu. Także przebieram się za chwilkę i zabieram się do już tutaj ręcznego szlifowania tych drobnych elementów. No i mam nadzieję, dzisiaj już przeszlifuję również cały dach i tym samym temat szlifowania będę miał załatwiony i będzie można zabierać się za nakładanie podkładu. Just can't wait for tonight to come. Working hard all day, and now it's time to play. There is nothing like feeling young and free. Gonna leave. Naprawdę sporo jest w tym pracy, ale zostały mi już tylko do doczyszczenia te właśnie miejsca, które muszę doczyścić ręcznie. Dach mam już cały ogarnięty, też tam zostały tylko przetłoczenia do przeszlifowania i powoli zmierzam z tym szlifowaniem ku końcowi. Good time.
Ok, boki mam już skończone, nic tutaj więcej nie muszę przy nich robić, także bardzo się z tego powodu cieszę. Pozostały mi tylko te przetłoczenia na dachu, natomiast zrobiło się już bardzo późno, jest kilka minut po 23, także dzisiaj już tego nie będę robił, zostawię sobie to na jutro. Zbieram rzeczy i jadę do domu, ale oczywiście to nie jest koniec odcinka, także zostańcie proszę ze mną. Jest kolejny dzień i dzisiaj od rana ostro zabrałem się za ręczne szlifowanie tych miejsc, które pozostały do kończenia. I jestem bardzo szczęśliwy, bo w tym momencie udało mi się w końcu dobrnąć do końca tego etapu. Było to bardzo żmudne, pracochłonne, czasochłonne, także bardzo się cieszę, że mam ten etap już za sobą. Cała przyczepka jest w tym momencie przeszlifowana, zmatowiona i w zasadzie gotowa do tego, żeby ją odpuścić, nałożyć podkład i zacząć malować. Pokażę Wam z bliska, jak mi to wyszło, ponieważ powiem szczerze, zmiana jak dla mnie jest spektakularna. Wygląda ona o niebo lepiej niż przed tym szlifowaniem. Jeśli ktoś pamięta, w jakim stanie ją kupiłem i zacząłem tę pracę, postaram się gdzieś tutaj na karcie zrobić odnośnik do filmu, w którym robię właśnie wypełnienia tych uszkodzeń na dachu i tam można zobaczyć, jak ona na początku wyglądała. Jeśli mi się nie uda tego załączyć, czasami załączam te karty, ale one się z jakiegoś powodu nie pojawiają, to zapraszam do odwiedzenia po prostu mojego kanału i tam w jednym z pierwszych filmów właśnie zajmuję się naprawą tego dachu, ponieważ był on dziurawy, przeciekał. W tym momencie wygląda on chyba znacznie lepiej. Ok, pokażę Wam z bliska, jak mi to wyszło. Może zacznę właśnie od dachu. Patrząc od przodu wygląda on w ten sposób. Naprawiłem te wszystkie dziury i uszkodzenia, które były głównie właśnie na tych przetłoczeniach. Przód przyczepy wygląda w ten sposób. Tutaj jest ten bok, który matowiłem jeszcze u siebie na parkingu. Tutaj zrobiłem teraz drobne poprawki, więc jeszcze raz psiknę go całego tym podkładem, który używałem wcześniej. Tył. Tutaj, tak jak widzieliście na wcześniejszym materiale, zrobiłem na płasko to połączenie nad oknem, żeby tutaj żadna woda mi się nie zbierała. Tak samo z przodu. Tutaj to wszystko jest zrobione na płasko, także ta listwa będzie bardzo, myślę, fajnie przylegać i nic tam nie będzie się pod nią gromadzić. No i jeszcze ta strona. Tutaj były dwa pajączki, które naprawiłem. Zostały zdemontowane drzwi i również oczywiście wyczyściłem wszystkie miejsca wokół. Pokażę Wam jeszcze z góry, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj wszystkie te uszkodzenia zostały naprawione. Wyczyściłem okolice okienka. Tak to wygląda. Tutaj były takie naprawdę spore uszkodzenia. W tej chwili to wszystko jest wyszlifowane na gładko. No i oczywiście tył. Tak to wygląda. Napiszcie w komentarzach, powiedzcie, co sądzicie, czy jest to dobrze zrobione, czy słabo. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Skorzystam jeszcze tutaj z kompresora, przedmucham ją, żeby jak najskuteczniej usunąć te pozostałości po szlifowaniu i zabieram się za odtłuszczanie.
Mimo tego, że przyczepka była wcześniej odkurzona odkurzaczem, no to jak widzieliście, kompresorem jeszcze zdmuchnąłem z niej naprawdę sporo tego pyłu po szlifowaniu. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że ona w tym momencie już jest całkowicie czysta. Jak przejedzie się ręką, no to jeszcze przywiera do niej trochę pyłu, więc ona jeszcze nie jest odpylona. No i oczywiście może być również na niej jakiś film z czegoś, do czego farba nie będzie się najlepiej przyklejała, więc należy jeszcze oczywiście ją wcześniej w całości odtłuścić. Użyję do tego zmywacza silikonowego i myślę, że zrobię to dwukrotnie, aby mieć pewność, że na pewno jest ona czysta, w sensie takim przygotowana do malowania. Także ścierka, zmywacz i lecę po całości. Oczywiście już nie zanudzałem Was i nie nagrywałem każdego elementu, jak odtłuszczam, ponieważ to zwykłe machanie ściereczką z odtłuszczaczem, ale tak czy inaczej przyczepa została odpylona, dwukrotnie odtłuszczona, więc zaślepiam drzwi i nakładam primer. Aha, zapomniałem dodać, że jako podkład, jako ten primer będę używał takiego oto środka. Bring it down. I can feel it. No dobra, mamy to. Pracy było co niemiara, ale w końcu dobrnąłem do końca. Przyczepa jest odpylona, odtłuszczona, nałożony jest primer. Także myślę, że w tym momencie mogę już oficjalnie odtrąbić zakończenie prac przygotowawczych przyczepy do malowania. Także cieszę się naprawdę bardzo, że dobrnąłem do tego etapu. Natomiast jeśli chodzi o primer, to używałem dokładnie tego samego środka, który w jednym ze wcześniejszych filmów pokryłem tą stronę, natomiast robiłem to na dworze i powiem Wam szczerze, że na dworze czuć było zapach tego preparatu, ale nie był on jakoś mocno dokuczliwy, natomiast tutaj w zamkniętym pomieszczeniu naprawdę jest on bardzo taki nieprzyjemny, więc jeśli by ktoś go stosował, to gorąco polecam założyć maseczkę. Ja też całość robiłem w maseczce, ponieważ no, nie dało się inaczej. Szkoda zdrowia, szkoda wdychać taką chemię, także polecam serdecznie jednak tego typu pracę w maseczce. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną, że zobaczyliście ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Napiszcie oczywiście jakiś komentarz, co sądzicie o tych pracach, które zrobiłem, czy są one ok, czy zrobiłem coś źle. Sekcja komentarzy jest Wasza, także zapraszam serdecznie. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to również będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. Natomiast już w tym momencie zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym po prostu zaczynam od malowania. Zobaczycie, jaki kolor wybrałem. No i zobaczymy, jak to malowanie wyszło. Do następnego. Cześć.